10 państw, których nie da się podbić. Miejsce 10. Bhutan. To państwo położone w Azji Południowej, we wschodnich Himalajach, graniczące na północy z Chinami, a na południu z Indiami. Bhutan jest górzystym krajem bez dostępu do morza. Jest także państwem należącym do krajów o jednej z najwyższych średnich wysokości nad poziomem morza. Połowa powierzchni kraju jest wyniesiona ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Ze względu na swoje wysokie położenie jest państwem, którego nie da się podbić. Chłodne zimy i gorące lata w dolinach, natomiast bardzo ostre zimy i chłodne lata w Himalajach, tym cechuje się Bhutan. Po odzyskaniu niepodległości przez Indię w 1947 roku, w 1949 został podpisany Bhutańsko-Indyjski Traktat o Przyjaźni, na mocy którego zaanektowane przez Brytyjczyków bhutańskie prowincje zostały zwrócone, a Indie zobowiązały się prowadzić politykę obronną i zagraniczną oraz pomagać mu gospodarczo. Liczba mieszkańców Bhutanu w 2022 roku wynosiła ponad 775 tysięcy. Armia Bhutanu praktycznie nie istnieje, a swoją obronę powierzyli Indii w ramach podpisanego traktatu. Według rankingu Global Firepower, Bhutan pod względem militarnym zajmuje ostatnie 145 miejsce na świecie. Bhutan w 2022 roku wydał około $25 milionów na cele obronne. Armia Bhutanu posiada 25 pojazdów opancerzonych, a całkowity personel wojskowy to 7,5 tysiąca ludzi. Miejsce 9. Afganistan. Afganistan jest średniej wielkości państwem położonym na pograniczu trzech wielkich regionów geograficznych Azji Środkowej, Azji Południowej i Azji Południowo-Zachodniej. Kraj ten przez wiele lat był areną podbojów i walk. Ziemię dzisiejszego Afganistanu najeżdżali m.in. Grecy, Persowie i Arabowie, a później Sowieci. Obecnie ten muzułmański kraj był areną konfliktów pomiędzy Międzynarodową Armią Sojuszu NATO, a próbującymi odzyskać władzę talibami. Afganistan jest pozbawiony nizin. Występują tam liczne masywy górskie i wyżynne równiny. Kraj jest wysoko położony, dlatego też klimat jest ostry, a temperatury są skrajne, a ich dobowe i roczne wahania są duże. Połowa kraju to tereny wznoszące się powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 40 milionów. Według rankingu Global Firepower, Afganistan pod względem militarnym zajmuje 115 miejsce. W 2022 roku wydał około $1 miliard na cele obronne. Afgańska armia liczy około 80 tysięcy personelu wojskowego. Dodatkowo talibowie posiadają 75 tysięcy bojowników. Afgańska armia posiada około 9 tysięcy opancerzonych pojazdów bojowych. Afganistan posiada także 107 samolotów transportowych, 6 samolotów szkolno-bojowych, 91 śmigłowców oraz 7 śmigłowców szturmowych. Afgańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 138 zestawów artylerii holowanej oraz 50 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Miejsce 8. Australia. To państwo położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanach Indyjskim i Spokojnym. Jest 6. pod względem powierzchni państwem świata i jedynym państwem na świecie obejmującym cały kontynent. Kontynent australijski, na którym leży Australia, jest najbardziej płaskim ze wszystkich kontynentów. Nie graniczy lądowo z żadnym państwem, jednak od północy poprzez wody terytorialne graniczy z Indonezją i Papuą-Nową Gwineą. Górzyste tereny kraju zajmują niewielki procent jego powierzchni. Duża rozciągłość południkowa Australii sprawia, że kraj ten leży w 3 strefach klimatycznych. Na przeważającej części lądu panuje klimat zwrotnikowy. Większość powierzchni kraju odznacza się suchą i miejscami w głębi lądu, w strefie pustyń skrajnie suchą odmianą. Nad całą północną Australią panuje klimat podrównikowy.
południowe i relatywnie wysokie temperatury. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 25 milionów. Według rankingu Global Firepower Australia pod względem militarnym zajmuje 16 miejsce na świecie. W tym samym roku wydała około 52 miliardy dolarów na cele obronne. Szacuje się, że armia australijska liczy około 57 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 32 tysiące w rezerwie. Łącznie armia australijska ma w służbie 89 tysięcy personelu wojskowego. Australia posiada około 60 czołgów, 325 samolotów wojskowych, w tym 24 samoloty myśliwskie i 60 samolotów szturmowych. Australia posiada także 79 śmigłowców oraz 22 śmigłowce szturmowe. Australijskie wojsko ma do dyspozycji ponad 16 tysięcy pojazdów opancerzonych i 48 sztuk dział holowanych. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 3 niszczyciele, 8 fregat oraz 6 okrętów podwodnych. Miejsce 7. Iran. Iran, który do końca 1935 roku był nazywany Persją, jest dużym państwem położonym w Azji Południowo-Zachodniej. Ten górzysty kraj leży między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. 1/6 jego powierzchni zajmują góry, wznoszące się powyżej 1980 metrów nad poziomem morza. Iran należy do bardzo suchych krajów, gdzie opady są niewielkie, lub w niektórych miejscach, jak wielka pustynia słona, zdarzają się raz na kilka lat. Temperatury są bardzo skrajne. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 88 milionów. Według rankingu Global Firepower Iran pod względem militarnym zajmuje 15 miejsce. W 2022 roku wydał około 6,8 miliarda dolarów na cele obronne. Irańska armia liczy około 575 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 350 tysięcy w rezerwie. Ponadto Iran posiada siły paramilitarne, które liczą 90 tysięcy personelu. Łącznie armia irańska ma w służbie 1 015 000 personelu wojskowego. Irańskie siły zbrojne posiadają ponad 4 tysiące czołgów, 540 samolotów wojskowych, w tym 196 samolotów myśliwskich i 23 samoloty szturmowe. Iran posiada także 126 śmigłowców oraz 12 śmigłowców szturmowych. Irańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 69 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 580 artylerii samobieżnej oraz ponad 2000 dział holowanych. Iran posiada także 1085 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 7 fregat, 3 korwety oraz 19 okrętów podwodnych. Według najnowszych informacji Iran może posiadać głowice atomowe, jednak ilość jest nieznana. Miejsce 6. Korea Północna. Położona jest w Azji Wschodniej, w północnej części Półwyspu Koreańskiego. Graniczy z 3 krajami. Od strony północnej z Chińską Republiką Ludową oraz Rosją, od strony południowej z Koreą Południową. Oficjalnie według konstytucji Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest republiką socjalistyczną. W rzeczywistości jest totalitarną dyktaturą autokratyczną z władzą rodziny Kimów. Przeważają tam tereny wyżynno-górskie. Na północy rozciągają się góry północno-koreańskie. Co istotne, Korea Północna utrzymuje dobre stosunki z lokalnym gigantem militarnym Chinami. W obydwu krajach tak naprawdę władzę sprawują komuniści. W razie napaści na Koreę Północną mogą spodziewać się pomocy ze strony większego sąsiada. Dodatkowo reżim wspierany jest także przez Rosję. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 26 milionów. Według rankingu Global Firepower KRLD pod względem militarnym zajmuje 36 miejsce na świecie. Korea Północna w 2022 roku wydała około 3,5 miliarda dolarów na cele obronne. Jest obecnie jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw na świecie, posiadając 4. co do liczebności armię na świecie. W Korei Północnej formalnie obowiązuje pobór powszechny, obejmujący ogół mężczyzn i większość kobiet. Służba wojskowa formalnie trwa od 3 do 5 lat dla mężczyzn,
Armia Korei Północnej liczy około 1 320 000 czynnych żołnierzy oraz 560 000 w rezerwie. Ponadto KRLD posiada siły paramilitarne, które liczą 100 000 personelu. Łącznie Armia Północno-Koreańska ma w służbie 1 980 000 personelu wojskowego. Siły zbrojne KRLD posiadają 5800 czołgów, 950 samolotów wojskowych, w tym 440 samolotów myśliwskich i 132 samoloty szturmowe. Korea Północna posiada także 205 śmigłowców oraz 20 śmigłowców szturmowych. Koreańska Armia Ludowa ma do dyspozycji ponad 25 000 pojazdów opancerzonych, ponad 4,5 tysiąca artylerii samobieżnej oraz taką samą liczbę dział holowanych. Posiada także 2900 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w jedną fregatę, 4 korwety oraz 35 okrętów podwodnych. Korea Północna jest również mocarstwem nuklearnym i posiada około 40 głowic jądrowych, co niewątpliwie wpływa na odstraszanie przed potencjalną napaścią. Miejsce 5. Indie. Indie są jednym z największych państw Azji. Znajdują się w Azji Południowej, nad Oceanem Indyjskim. Terytorium kraju obejmuje cały Półwysep Indyjski, zwany Dekanem. Indie są w większości krajem wyżynnym, gdzie trzon stanowi wyżyna Dekanu. Od północy Indie są ograniczone przez łańcuchy górskie Karakorum i Himalaje, co wpływa na trudność podbicia ich od tej strony. Cyrkulacja monsunowa sprawia, że Indie borykają się na przemian z klęskami powodzi i susz. Częste cyklony połączone są z wielkimi ulewami w okresie przejściowym między monsunem letnim a zimowym. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 1,46 miliarda, co sprawia, że są najludniejszym państwem na świecie. Według rankingu Global Firepower Indie są czwartą potęgą militarną na świecie. Indie w 2022 roku wydały 81,4 miliarda dolarów na cele obronne. Indyjska armia liczy około 1 450 000 czynnych żołnierzy oraz 1 155 000 w rezerwie. Ponadto Indie posiadają siły paramilitarne, które liczą 2 527 000 personelu. Łącznie armia indyjska ma w służbie 5 132 000 personelu wojskowego. Indyjskie siły zbrojne posiadają około 4600 czołgów, 2210 samolotów wojskowych, w tym 577 samolotów myśliwskich i 130 samolotów szturmowych. Indie posiadają także 807 śmigłowców oraz 36 śmigłowców szturmowych. Wojsko ma do dyspozycji ponad 101 000 pojazdów opancerzonych, zaledwie 100 sztuk artylerii samobieżnej oraz 3300 dział holowanych. Indie posiadają także 1500 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 11 niszczycieli, 12 fregat, 19 korwet oraz 18 okrętów podwodnych. Oczywiście Indie są również mocarstwem nuklearnym i posiadają ponad 160 głowic jądrowych. Miejsce 4. Chiny. Chiny są największym państwem azjatyckim, nie licząc azjatyckiej części Rosji. Terytorium Chińskiej Republiki Ludowej skupia 6,5% powierzchni lądowej świata i prawie 1/5 światowej populacji ludzi. Przez ostatnich 40 lat liczba mieszkańców Chińskiej Republiki Ludowej wzrosła z 660 milionów do ponad 1,4 miliarda. Trudność podbicia państwa wynika głównie z tego, że Chiny cechują się dość urozmaiconą linią brzegową, pełną licznych małych i dużych zatok oraz półwyspów. Terytorium Chin to głównie obszary wyżynne i górzyste. 75% terytorium państwa leży na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza. Niziny zajmują niewielki procent, bo tylko 12. Według rankingu Global Firepower Chiny są trzecią potęgą militarną na świecie. W 2022 roku
wydały około 292 miliarda dolarów na cele obronne. Chińska armia liczy około 2 miliony czynnych żołnierzy oraz 500 tysięcy w rezerwie. Ponadto Chiny posiadają siły paramilitarne, które liczą 625 tysięcy personelu. Łącznie armia chińska ma w służbie 3 miliony 135 tysięcy personelu wojskowego. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada około 4950 czołgów, 3166 samolotów wojskowych, w tym 1200 samolotów myśliwskich i 371 samolotów szturmowych. Chiny posiadają także 913 śmigłowców oraz 281 śmigłowców szturmowych. Chińskie wojsko ma do dyspozycji ponad 174 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 2700 artylerii samobieżnej oraz 1430 dział holowanych. Chiny posiadają także 3145 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 3 lotniskowce, 1 w fazie testów, 50 niszczycieli, 43 fregaty, 72 korwety oraz 78 okrętów podwodnych. Oczywiście Chiny są również mocarstwem nuklearnym i posiadają około 300 głowic jądrowych. Miejsce trzecie: USA. Stany Zjednoczone to państwo położone na półkuli zachodniej, na kontynencie Ameryki Północnej. Składa się z części kontynentalnej stanu Alaska i archipelagu wysp hawajskich. Od północy Stany Zjednoczone graniczą z Kanadą, a od południa z Meksykiem oraz posiadają granicę morską z Rosją, Kubą i Bahamami. Granica amerykańsko-kanadyjska jest najdłuższą granicą państwową na świecie i wynosi 8893 km. Oczywiście te dwa państwa są sojusznikami, a atak ze strony słabszej Kanady jest abstrakcją. Na granicy z Meksykiem ciągnie się mur o długości 1125 km, który ma za zadanie zapobiegać przedostaniu się nielegalnych imigrantów z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 332 miliony. Według rankingu Global Firepower USA są największą potęgą militarną na świecie. W 2022 roku budżet obronny USA wynosił około 761 miliarda dolarów. Armia USA liczy około 1 400 000 czynnych żołnierzy oraz 440 tysięcy w rezerwie. Łącznie Armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 1 832 000 personelu wojskowego. USA posiada 5500 czołgów, 13 300 samolotów wojskowych, w tym 1900 samolotów myśliwskich i 843 samoloty szturmowe. Stany Zjednoczone posiadają także 5580 śmigłowców oraz 983 śmigłowce szturmowe. US Army ma do dyspozycji ponad 303 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 1000 artylerii samobieżnej oraz ponad 1300 dział holowanych. USA posiada także 1700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona m.in. w 11 lotniskowców, 92 niszczyciele, 22 korwety oraz 68 okrętów podwodnych. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i na swoim wyposażeniu posiada ponad 5500 głowic jądrowych. Miejsce drugie: Rosja. Rosja jest największym krajem na świecie i zajmuje znaczną część Eurazji, rozciągając się od wybrzeży Morza Bałtyckiego aż po wybrzeże Oceanu Spokojnego. Rosja jest krajem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie, rzeźbie terenu i klimacie ze względu na duży obszar, jaki zajmuje. Ogromne obszary tego kraju zajmują tereny o bardzo surowym klimacie, gdzie przez cały rok utrzymuje się wieczna zmarzlina, a nocne zimowe spadki temperatur dochodzą do minus 70 stopni Celsjusza. Rosja graniczy aż z 14 państwami od zachodu i południa, głównie z byłymi państwami związkowymi ZSRR, które są zdecydowanie słabsze militarnie. Od północy i od wschodu terytorium Rosji styka się z otwartymi wodami Morza Arktycznego i Oceanu Spokojnego. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 143 miliony. Według rankingu Global
Global Firepower, Rosja nadal jest drugą potęgą militarną na świecie. Rosja w tym samym roku wydała około 86,4 miliarda dolarów na cele obronne. Szacuje się, że rosyjska armia liczy około 831 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 250 tysięcy w rezerwie. Ponadto Rosja posiada siły paramilitarne, które liczą 250 tysięcy personelu. Łącznie armia rosyjska ma w służbie 1 331 tysięcy personelu wojskowego. Rosja posiada około 12 500 czołgów, 4182 samoloty wojskowe, w tym 770 samolotów myśliwskich i 740 samolotów szturmowych. Armia rosyjska ma do dyspozycji 1531 śmigłowców oraz 537 śmigłowców szturmowych. Rosyjskie wojsko posiada ponad 151 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 6500 artylerii samobieżnej i 4300 dział holowanych. Rosja ma na wyposażeniu także 3880 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 15 niszczycieli, 11 fregat, 86 korwet oraz 70 okrętów podwodnych. Oczywiście Rosja jest mocarstwem atomowym i posiada łącznie około 6000 głowic jądrowych, co jest największą liczbą na świecie. Miejsce pierwsze: Szwajcaria. Szwajcaria to górzysto-wyżynny kraj, bez dostępu do morza, położony w Europie Zachodniej. Alpy zajmują południową, południowo-zachodnią i wschodnią część kraju, łącznie ponad 60% powierzchni. Na północy znajduje się Wyżyna Szwajcarska, gdzie skoncentrowana jest większość ludności Szwajcarii. Szwajcaria jest państwem federacyjnym, składającym się z 26 kantonów, odpowiedników województw. Co istotne, nie jest częścią Unii Europejskiej ani NATO. Szwajcaria od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Liczba mieszkańców w 2022 roku wynosiła ponad 8,7 miliona. Według rankingu Global Firepower Szwajcaria pod względem militarnym zajmuje 43 miejsce na świecie. Szwajcarska polityka broni jest wyjątkowa w Europie. Kraj ten ma jeden z najwyższych współczynników dotyczących posiadania broni przez obywateli, co jest ewenementem na skalę światową. Armia szwajcarska od dłuższego czasu opiera się na powoływaniu do wojska każdego mężczyzny od 20 do 30 roku życia. Większość armii trzyma swoją broń we własnych domach, jako swój obowiązek spełnienia służby wojskowej. Armia szwajcarska praktycznie nie posiada pełnoetatowych żołnierzy. Mimo to jest w stanie przeprowadzić pełną mobilizację w ciągu 72 godzin. Statystyki do niedawna wskazywały, że w szwajcarskich domach jest około 420 tysięcy karabinów automatycznych, głównie ZIG 550. Zanotowano 320 tysięcy karabinów samopowtarzalnych i pistoletów wykluczonych ze służby wojskowej. Niecały 1 milion karabinów zakwalifikowanych jest jako mała broń. Całkowita ilość broni strzeleckiej w Szwajcarii szacowana jest na 1,2 do 3 milionów egzemplarzy. W Szwajcarii strzelanie rekreacyjne jest szeroko rozpowszechnione. Jest to popularna forma spędzania wolnego czasu i wspierana aktywnie przez rząd.